Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Zero polityki, zero COVID i rynek pracy z USA. Czyli co się dziś wydarzy na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I informuję także, że w najbliższy wtorek o godzinie 18:30 w kawiarni Agere Contra będzie spotkanie ze mną dotyczące tego, co i jak działać na rynkach finansowych w czasie tych wszystkich kryzysów, które nas otaczają. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X Station 5 i z Bloomberga. Zero polityki, zero COVID i rynek pracy z USA. Co się dziś wydarzy na giełdzie? Wydarzeniem dnia miały być dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. Publikacja ma być o godzinie 13:30. Natomiast wygląda na to, że wydarzeniem dnia jest to, co się wydarzyło w ostatnich godzinach w Chinach, ponieważ pojawiają się sugestie, że Chińczycy mogą zrezygnować, znacząco poluzować politykę zero COVID i w takiej sytuacji ma być to czynnik, który będzie sprzyjał powrotowi chińskiej gospodarki do wzrostu i oczywiście odblokowanie potencjału poszczególnych miast, które są zamykane, by walczyć z wirusem, może bardzo pozytywnie wpłynąć na perspektywy gospodarcze. Dlatego nie dziwmy się temu, co się dzieje właśnie teraz na giełdach w Chinach, gdzie mamy bardzo dynamiczne wzrosty, gdzie widzimy bardzo mocny rajd, pewnego rodzaju impuls. Ten wzrost jest najmocniejszy od marca tego roku i jak widzimy na giełdzie, sam indeks Hang Seng bardzo dynamicznie rośnie i już atakuje tą dwumiesięczną linię trendu spadkowego z dużą szansą na to, że je po prostu pokonamy. Natomiast moim zdaniem ta informacja ma bardzo duże, optymistyczne przesłanie dla rynków, zwłaszcza emerging markets, takich jak Polska. Ma także przesłanie optymistyczne dla giełd papierów wartościowych na całym świecie, więc spodziewam się dzisiaj optymizmu i to pomimo tego, że na przykład giełda w Japonii na razie na to nie reaguje i oczywiście spodziewam się, że reakcja na to może się pojawić, zwłaszcza jeżeli do tego wszystkiego dodane zostaną dzisiaj dane z rynku pracy, które będą gorsze niż zakładały prognozy, ponieważ odwrotna logika, która będzie nam dzisiaj towarzyszyć, powinna sprawić, że im gorsze dane, tym lepiej powinny być odebrane przez giełdy papierów wartościowych, ponieważ im gorzej, tym zwiększa się szansa na to, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, a procesy recesyjne będą tłumiły inflację. Więc w takiej sytuacji moim zdaniem im gorzej, tym lepiej, więc im gorsze dane, im słabsze dane, tym lepiej dla giełd papierów wartościowych i odwrotnie, im dane będą lepsze, tym gorzej dla giełd papierów wartościowych. Jestem bardzo ciekawy, jak te pogłoski z Chin przełożą się na rynki emerging markets, zwłaszcza na rynek na przykład polski. Moim zdaniem optymizm tutaj powinien się pojawić. No i oczywiście jakie będą dzisiejsze dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. Na tych następnych wykresach widzimy, składają się one z kilku części: zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, w sektorze prywatnym, w sektorze przemysłowym i generalna stopa bezrobocia. Natomiast moim zdaniem im gorzej, tym lepiej w tym wypadku dla giełd papierów wartościowych, a im lepiej, tym gorzej dla giełd papierów wartościowych. I taka powinna być interpretacja tego, jakie pojawią się informacje i co się wydarzy na giełdach papierów wartościowych po godzinie 13:30. Punkty odniesienia oczywiście, patrzymy, amerykańskie rentowności to jest 4,14%. Kiedy zobaczymy, jak zachowują się niemieckie obligacje, to punkt odniesienia to jest 2,24%. I oczywiście rynek boi się, że inwersja krzywej dochodowości sygnalizuje jednak recesję, więc naprawdę zwiększa się prawdopodobieństwo, że te dane będą po prostu słabsze. Natomiast rynek, jak widzimy, jako konsensus nie zakłada tego, że odczyty ujemne będą miały miejsce, a naprawdę odczyty ujemne odebrane by zostały moim zdaniem bardzo optymistyczne przez giełdy papierów wartościowych. I punkty odniesienia na rynku przyszłych stóp procentowych, na rynku pieniężnym pokazują, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie w czerwcu 2023 roku w Stanach Zjednoczonych, a stopy sięgną poziomu 5,15%,
Analogicznie dla Niemiec stopy procentowe mają sięgnąć 2,95%. W tym wypadku widzimy zmianę mocniejszą na rynku amerykańskich przyszłych stóp procentowych, a zdecydowanie skromniejszą na rynku europejskich stóp procentowych. I oczywiście te dzisiejsze dane będą rzutować na praktycznie wszystkie klasy aktywów, na wszystkie rynki, więc spodziewajmy się dzisiaj bardzo dużej zmienności. Natomiast ten optymizm, o którym zacząłem, czyli zero polityki, zero COVID, czyli luzowanie polityki związanej z walką z wirusem w Chinach, już teraz przekłada się na wzrost popytu na ryzyko na Bitcoinie i ten Bitcoin nie spadł poniżej $20,000, wraca do wzrostów, a to moim zdaniem będzie zachęcać, żeby popyt na ryzyko w Europie i w Stanach Zjednoczonych atakował, a gdyby jeszcze dodać jeszcze te dane makroekonomiczne, to już sukces moim zdaniem byków byłby jeszcze większy. Natomiast na razie futures na indeks S&P zachowują się bardzo stabilnie. Niemieckie indeksy giełdowe próbują rosnąć i tutaj wzrosty są wyraźniejsze, więc moim zdaniem przełożenie na Europę tych informacji z Chin może być zdecydowanie większe, a sam euro-dolar tak jakby bronił tej najszybszej dwumiesięcznej linii trendu wzrostowego i w tym wypadku moim zdaniem aż do godziny 13:30 niewiele się wydarzy, a później oczywiście zmienność będzie gigantyczna i zobaczymy, w którą stronę amerykański dolar się ruszy. I w tym wypadku im dane gorsze będą oddalały perspektywę podwyżek stóp procentowych, tym gorzej dla amerykańskiego dolara. Więc osobiście zakładam, że jest 70 do 30% prawdopodobieństwa, że amerykański dolar po tych danych jednak zacznie się osłabiać i że giełdy papierów wartościowych spróbują jednak kontynuację tendencji wzrostowej. Jesteśmy po Fedzie, rynek ma już komplet informacji, a tutaj moim zdaniem rynek nastawia się jednak na to, że te wyciskanie indeksów giełdowych zgodnie ze statystyką, która pokazuje, że tutaj czwarty kwartał to jest najlepszy statystycznie okres w roku do inwestowania na rynku akcji, żeby się po prostu ta statystyka spełniła. Więc moim zdaniem jest jednak 70% prawdopodobieństwa, że jednak dzisiaj indeksy giełdowe pójdą w górę, amerykański dolar się osłabi, a dalej i oczywiście Bitcoin pójdzie w górę w takiej sytuacji, surowce generalnie, że pójdą w górę i rynki emerging markets będą kupowane. Osobiście intuicyjnie daje 70 do 30% prawdopodobieństwa, że właśnie tak się stanie. Na te informacje z Chin nie reaguje na razie japońska waluta. Rynek żyje także wydarzeniami wczoraj z Wielkiej Brytanii, czyli decyzją Bank of England w sprawie stóp procentowych. Funt brytyjski cały czas jest słaby, ale jesteśmy dokładnie na osi symetrii tego 6-letniego horyzontu cenowego, więc wydarzenia, które będą miały miejsce dzisiaj, także będą ważne dla funta brytyjskiego. Każde dalsze wzrosty oznaczać będą, że rynek nastawia się na osłabienie funta brytyjskiego, a każde spadki eurofunta poniżej poziomu 0,87, że wygrywa jednak opcja, żeby grać na umocnienie brytyjskiej waluty. I moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja. Rynek surowcowy także powinien reagować oczywiście, ale te dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych są w tym wypadku ważniejsze. Jednak już widzimy optymizm, który płynie z Chin, przekłada się na wzrosty ceny złota, pomimo tego, że obligacje są spokojne i spokojny jest także amerykański dolar, czyli tutaj konsolidacja jednak została utrzymana, a cena złota nie przełamała tych ostatnich wsparć. Będziemy być może zbliżać się do tej ważnej 9-miesięcznej linii trendu spadkowego, która ma bardzo duże znaczenie. Przypominam, że tożsama linia trendu spadkowego o 9-miesięcznej charakterystyce jest na WIG20, jest na indeksie DAX, jest na indeksie Eurostoxx 50, czyli analiza wielorynkowa sygnalizuje, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla ryzyka, zwłaszcza dla tych tutaj rynków, które są dokładnie w tym samym miejscu i oczywiście to, co się dalej wydarzy, będzie determinowało prawdopodobnie końcówkę 2022 roku. Jeżeli dzisiaj miedź także będzie optymistycznie się zachowywała, utrzymamy jednak wyjście górą z tej formacji trójkąta, to moim zdaniem popyt na ryzyko będzie miał kolejnego sprzymierzeńca na całym świecie, a ropa naftowa dochodzi do $90. Przypominam, że rynek w Stanach Zjednoczonych będzie żył także tym, jakie będą wyniki wyborów za kilka dni w Stanach Zjednoczonych, więc to też jest czynnik, który będzie wpływał na wycenę amerykańskich akcji, więc może być pewnego rodzaju rozbieżność w zachowaniu amerykańskich aktywów względem aktywów na całym świecie, zwłaszcza w Europie.
Jestem ciekawy, czy tak faktycznie się stanie, natomiast cena ropy naftowej już sięga $90 z perspektywą na kontynuację tendencji wzrostowej, ale jesteśmy, widzimy, bardzo blisko strefy poważnych oporów. Może być ciężko, żeby pokonać te poziomy przed wydarzeniami, które będą miały w przyszłym tygodniu miejsce, czyli przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Rynek krajowych aktywów moim zdaniem powinien dzisiaj zareagować optymistycznie. Spodziewam się umocnienia polskich obligacji, które wczoraj, zwłaszcza podczas sesji amerykańskiej, widać było popyt na polskie obligacje. I to moim zdaniem jest sygnał, że ten kapitał, który się pojawia na polskich aktywach, na złotym, na giełdzie, płynie właśnie z Wall Street, a nie z Londynu czy też z Frankfurtu. Więc obligacje, spodziewam się, że rentowności pójdą w dół. Spodziewam się umocnienia krajowej waluty względem euro i względem amerykańskiego dolara. I w tym wypadku, zwłaszcza jeżeli ten dolar złoty utrzyma się poniżej poziomu 4,80, to sytuacja będzie naprawdę sprzyjała temu, żeby wieścić dalszą falę wzrostu w aprecjacji krajowych aktywów, ponieważ widzimy, że umocnienie złotego przekłada się na wzrosty na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i w tym wypadku WIG20 jest dokładnie na tej linii trendu spadkowego 9-miesięcznej historii, o której wspominałem, więc przed rynkiem ważna decyzja. Albo łamie poziom, a w tym wypadku otwiera się perspektywa do mocnych, ładnych wzrostów, kontynuacji kolejnej fali wzrostowej, bądź też wracamy w dół. W takiej sytuacji oczywiście tendencja spadkowa, nawrót do tendencji spadkowej powinien być dynamiczny. Na giełdzie papierów wartościowych także daje 65 do 35% prawdopodobieństwa, że jednak rynek pójdzie w górę niż w dół. Mogę się oczywiście mylić, nie mam z tym żadnych problemów, żeby przyznać się do własnego błędu, ale spodziewam się wzrostów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj wielkiej stopy zwrotu. Pozdrawiam.